Witam wszystkich na moim nowo utworzonym kanale. Będę w nim omawiał wszelakiego rodzaju twórczość fanów związaną z grami komputerowymi. Dziś na warsztat wezmę modyfikację do Wiedźmina 3. Wśród takich możemy wyodrębnić kilka, które ingerują w czas biegnący podczas rozgrywki. Zanim jednak im się dokładnie przyjrzymy, chciałbym pokrótce omówić, jak ta mechanika funkcjonuje w samej grze. Wiedźmin III, jak i również poprzednie odsłony tej serii, jest grą czasu rzeczywistego. W grach wideo pojęcie to oznacza czas zbliżony lub równy czasu naturalnemu. Jest on w grze ciągły, czyli bez podziału natury. Rozgrywka toczona w czasie rzeczywistym ma na celu wprowadzenie do gry dynamiki. Działania podejmowane przez gracza są równoległe z działaniem sztucznej inteligencji, która kieruje poczynieniami przeciwników, tudzież postaci niezależnych. Upływ czasu w grze może, choć nie musi być równy upływowi prawdziwego czasu. W przedmiotowym przypadku twórcy Wiedźmina zdecydowali się wprowadzić jego przeskalowanie, co w praktyce oznaczało, że 1 godzina w świecie gry równa jest 15 minutom w świecie realnym. Gracze mają możliwość przyspieszania czasu za pomocą trybu medytacji. Po jego uruchomieniu ukazuje nam się zegar symbolizujący pory dnia, dzięki któremu możemy dowolnie przesuwać czas do przodu. O tym jednak powiemy sobie dokładnie w następnym odcinku, gdzie będę omawiał mody dotyczące właśnie systemu medytacji. Wracając do pojęcia czasu rzeczywistego w grze, w każdej części serii o Wiedźminie wprowadzono ciekawe rozwiązania opcji pauzy. Pozwala ona zatrzymać upływ czasu w grze, co daje graczom możliwość zaplanowania podejmowanych działań, w szczególności podczas pojedynków, gdzie możemy zmieniać rodzaj broni, znaki czy też petardy. Upływ czasu w Wiedźminie jest również powiązany z fabułą, choć dotyczy to głównie zadań pobocznych. W tym miejscu na myśl przychodzi mi zlecenie na zabicie Mglaka grasującego na bagnach Welen. Po ubiciu stwora okazuje się, że zleceniodawca niejaki Lesław jest niewypłacalny. No po prostu pięknie. My tu życiem ryzykowaliśmy walcząc z poczwarą, a gościu stosuje nam tu nieuczciwe praktyki handlowe. Możemy jednak dać mu szansę na uzbieranie pieniędzy, odczekując 7 dni. Po upływie tego czasu, gdy do niego wrócimy, otrzymujemy resztę ustalonej stawki. Podobnie zakończenie mamy w zadaniu Klient ma zawsze rację, w dodatku Krew i wino, gdzie na pieniążki też czekamy kilka dni. Wykonując niektóre zlecenia na zabicie jakiegoś potwora, zmuszeni jesteśmy poczekać na odpowiednią porę dnia, aby ten się ujawnił, bo na przykład grasuje on tylko w nocy. Jeśli natomiast przyjrzymy się upływowi czasu globalnie, to nie ma on większego znaczenia dla przebiegu głównej fabuły. Dla przykładu, grę rozpoczynamy w czasie III wojny północnej. Welen wraz z całym krajem znalazł się pod okupacją Nilfgaardu. Właśnie w tym obszarze ofensywa Imperium została tymczasowo zatrzymana przez armię redańskiego Radowida V, która zmusiła wojsko agresora do pozostania za lewym brzegiem Pontaru. Podczas naszej rozgrywki, nieważne jak długo byśmy spędzili czasu na tym obszarze, nigdy wojska Nilfgaardu nie otrzymają posiłków, ani też wojska Redanii nie poczynią żadnych działań. Biegnący czas w grze nie ma praktycznie żadnego znaczenia dla głównych wydarzeń fabularnych. Przebiegają one w uproszczony sposób, w miarę wykonywania głównych zadań. Jest jeszcze wiele aspektów, na które mijający czas ma wpływ. Dynamiczne oświetlenie zależne od pory dnia, zachowanie postaci niezależnych, czy też premii przyznawanej postaci. Jednak nie chcę tu robić zbyt dużej dygresji i tak wróćmy do omawiania modów. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że wady jak i zalety, które tutaj omawiam, dotyczą praktycznie wszystkich ujętych w tym odcinku modyfikacji. Jeśli przy jednym modzie skupiłem się na plusach, a przy drugim na minusach, to tylko dlatego, że nie chcę się powtarzać. Pierwszy w kolejności jest mod o nazwie Realistic Time Flow 1 Minute in Game, 1 Minute in Real Life. Autorów pozwolę sobie podać w formie napisów na ekranie. Próbowałem przeczytać te niki, ale słabo mi to wychodziło. Brzmiało to jak mowa pijanego, który próbuje coś poprawnie powiedzieć. Jak sama nazwa tej modyfikacji wskazuje, czas w grze upływa w skali 1:1 w stosunku do czasu realnego. Założeniem tego moda jest zwiększenie imersyjności w grze. Ale czy na pewno tak jest? Czas jest ściśle związany z przestrzenią, w jakiej się poruszamy, a świat, który eksplorujemy w Wiedźminie III również został przez twórców przeskalowany. Zabieg ten miał na celu utrakcyjnienie rozgrywki poprzez lepsze zaprojektowanie lokacji. Tworzenie świata w skali 1:1 byłoby oczywiście możliwe, jednak wypełnienie jego ciekawą treścią już niekoniecznie.
Świetny materiał na ten temat zrobił Mateusz Aroszkiewicz na kanale tvgry.pl w odcinku Największe otwarte światy w grach. Link do tego filmu zamieszczam w opisie. Zmiana skali czasu ma na celu m.in. uwiarygodnienie czasu podróży w tak skurczonym świecie. Dla przykładu taka wyprawa z jednej wsi do drugiej w realnym czasie zajmie nam 2 minuty, natomiast w grze minie pół godziny. Przy wykorzystaniu niniejszego moda po przebyciu drogi ze wsi Stegny do wsi Bronowic, czyli z 2 skrajnych punktów na mapie, minie około 20, może 30 minut w grze. Według mnie mija się to z oddaniem jako takiego realizmowi. Taka skala zmusza również gracza do częstszego korzystania z medytacji w celu przyspieszenia czasu w grze, choćby nawet we wcześniej wspomnianych zadaniach, które wymagają od nas odczekania kilku godzin, a nawet kilku dni. Grając bez zastosowania tego typu modyfikacji, mogę na przykład w międzyczasie zająć się wykonaniem innych zadań lub odwiedzić handlarza w mieście. Zadania takie zostały tak zaprojektowane, że dobrze komponują się z rozgrywką w grze. Z wykorzystaniem tego moda takie misje czasowe rozjeżdżają się nam, zmuszając do częstszego przyspieszenia czasu w trybie medytacji. Na szczęście tego typu zadań w Wiedźminie III dużo nie ma, więc wprowadzenie takiej skali nie powinno być uciążliwe. Na serwisie Nexus Mods Realistic Time Flow 1 Minute in Game, 1 Minute in Real Life został pobrany około 22 000 razy oraz otrzymał nieco ponad 900 łapek w górę, co świadczy o dużym zainteresowaniu tą modyfikacją. Kolejnym modem, który chciałbym tutaj omówić, jest Slower Game Time. Jest to analogiczna do wcześniejszej wspomnianej modyfikacji z bardziej zbalansowaną skalą czasu. 5 minut realnego czasu odpowiada 15 minutom w grze. To teraz może opowiem, jakie mogą być zalety takich modyfikacji. Domyślnie ustawione tempo cyklu dnia i nocy może niekiedy wydawać się zbyt szybkie dla gracza, zaś powyższe opcje mogą to zniwelować, co pozwala na przyjemniejszą eksplorację świata. W trakcie wędrówki można podziwiać gęste lasy, ośnieżone górskie szczyty, mroczne bagna, klify, wsie stylizowane na słowiańską architekturę, zabudowania miejskie i tym podobne. Każda z lokacji została pieczołowicie przygotowana. Nie są one puste, a wypełnione zostały bogate treścią, taką jak postacie niezależne czy też elementy scenografii. Duże wrażenie robią też efekty pogodowe, deszcz, wichury, w tym wcześniej omawiany cykl dobowy, wschody i zachody słońca, pełnię księżyca. Wszystko to jest świetnie ze sobą skomponowane. Grając w Wiedźmina 3 nieraz zdarzyło mi się zatrzymać tylko po to, żeby podziwiać wirtualne krajobrazy. Natomiast omawiane tutaj modyfikacje pozwalają na dłużej uchwycić daną chwilę. Na koniec chciałbym zwrócić szczególną uwagę na mod Custom Time Scale. W przeciwieństwie do wcześniejszych modyfikacji, gdzie skala czasu była sztywno narzucona, tutaj mamy pełną swobodę w własnoręcznym jej ustawianiu. Po zainstalowaniu tego usprawnienia w trakcie grania, w każdej chwili mamy możliwość zmiany rozmiaru czasu poprzez wyjście do menu. Po powrocie do gry otrzymamy powiadomienie o wykryciu zmiany. Usprawnienie to dodaje dostosowanie liczby minut w grze na rzeczywistą minutę w skali od 1 do 120. Teraz oprócz możliwości zwolnienia czasu mamy możliwość jego przyspieszenia. Przy ustawieniach na maksymalną wartość 120 minut możemy podziwiać, jak w przyspieszonym tempie zmienia się pora dnia w danej scenerii. Może to być wykorzystane np. do tworzenia ciekawych filmików z gry. Mod Custom Time Scale używam osobiście za każdym razem, gdy powracam do gry Wiedźmina 3. Zdecydowałem się przede wszystkim na niego ze względu na pełną swobodę w skalowaniu czasu. Tempo cyklu dobowego mogę dynamicznie dostosować do danej sytuacji, co znacznie uprzyjemnia mi granie w ten tytuł. Na dziś byłoby to tyle. Jeśli film ten Wam się spodobał, daj łapkę w górę oraz subskrybuj ten kanał. Będzie to dla mnie jasna informacja, aby więcej tego typu treści tutaj zamieszczać. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat omawianych tutaj modyfikacji. Czy według Was są one pożyteczne, czy raczej psują rozgrywkę? To by było na tyle w niniejszym odcinku. Do usłyszenia.